Dzień dobry internecie. W dzisiejszym odcinku przejedziemy sobie 600 km deszczu w Finlandii. Następnie zrobimy sobie nieplanowany postój w Muzeum Dzwonków. A następnie zrobimy sobie nieplanowany offroad w lasach finlandzkich. Zapraszam. Dzisiejsza trasa ma 592 km. Startujemy z Tiovakka. Kierujemy się w kierunku Oulu w Finlandii. Następnie Rovaniemi, gdzie znajduje się wioska Świętego Mikołaja i tam mamy kolejny nocleg. No. Niestety kolejnego dnia. Pogoda już raczyła być łaskawa. Nie trzeba sobie jechać z deszczu. Na szczęście to nie jest ulewa. Takie tam kropienie, bo ta ulewa to była w nocy. Co myślę, to zamiatała. Ale tak naprawdę nie śpieszy mi się, bo będę ją gonił bez sensu. Odchodziliśmy z sąsiadów. Sobie windbraina odpaliło. A tak jeszcze wracając na chwilę do noclegu, który miałem właśnie tutaj w Finlandii, w Tima Hostel, no to muszę powiedzieć, że całkiem fajny hostel. Mi się zdarzyło, że chyba tam 3 osoby może mieszkały w tym samym czasie. Pokój całkiem spory, łazienka praktycznie 3/4 wielkości całego pokoju, telewizor, wszystko, czajnik, lodóweczka, no pełen wypas. I to był jeden z tańszych noclegów na Finlandii, bo jak zwrócicie uwagę, jak sobie w Bookingu piszecie, czy gdziekolwiek, pod kątem noclegu, no to Finlandia jest bardzo biedna w bazę noclegową, nie jest to tak super rozwinięte, nie jest to jakiś popularny rejon do zwiedzania, więc noclegiem jest ciężko. No i tutaj w tym Tima Hostel udało się dosyć całkiem tani nocleg wyrwać w stosunku do pozostałych, bo oczywiście przepłacić zawsze można, bo ten nocleg by tam kosztował tutaj z rzędu 160 zł, a wszędzie macie po 350-500 i to taka norma, można powiedzieć tutaj. No i tutaj całkiem fajne warunki, bo mimo że hostel, no to rzeczywiście kuchnia jest wspólna, a na takim wypasie, że no, mieliście praktycznie wszystko, czy tam kawę, herbatę, jakiś nawet chleb, jakiś chleb tostowy, tego typu rzeczy, czy papier do pieczenia, wszystko mieścicie na miejscu, nic nie trzeba było kupować. Tylko tak jakieś podstawowe rzeczy typu ogórki, pomidory, ser, szynka, to trzeba by było mieć swojego, czy jakiś pasztet, paprykarz. Ale tak naprawdę można tam było spokojnie wszystko sobie zorganizować. Mało tego, to było jedyne miejsce, gdzie były fotele z masażerem, z czego oczywiście skorzystałem, no bo kręgosłup, tyłek i plecy, i barki, i szyja miały dosyć, więc bardzo fajnie się z tego korzystało. Zrobiło na mnie wrażenie i tą miejscówkę naprawdę szczerze polecam, jak ktoś tutaj w tych kierunku jechał. I tak sobie w deszczyku jedziemy. Te domki zakładane. No to strony tak odsyp na maksa. Zresztą jest tak mała praca. Jeszcze jest gdzie pobrudzić. No. Gdybyście tankowali w Finlandii, szukacie takiej stacji, gdzie jest najtańsza benzyna Neste. No. A najtańsza to mam na to euro 75, bo będzie jest po 2 euro już. Tak to wygląda. Pewnie już zwróciliście uwagę, w czym trzymam telefon. Ogólnie jest tak, że mam taki pokrowiec wodoszczelny, oryginalny jeszcze z poprzedniego motocykla, ale okazało się, że w dniu, kiedy się pakowałem, ten uchwyt do telefonu SP Connecta chwycił to opakowanie wodoszczelne, ale to tak delikatnie trzymał, że miałem wrażenie, że to wypadnie, jak będzie większy wiatr, większa prędkość, i zrezygnowałem z tego, żeby to zabierać. No i wymyśliłem sobie takie kodomki
z folii, zamykane po prostu na taśmę klejową i w sumie zdało to egzamin. Rękawiczki też chwytały przez tą folię, więc jakiegoś problemu z tym nie widziałem. Miałem tych folii tak chyba z 6 czy 7, nie wiem, skądś tam w szafie miałem i zdały egzamin. No i tak sobie podróżowałem w tym deszczu. Co ciekawe, kamerą za dużo też nie nagrywałem, bo mimo tego, że korzystam z wodoodpornej kamery DJI Action 4, no to pomimo tego, że ona ma nawet tam chyba do 10-20 metrów głębokości w wodzie, że można z nią nurkować, no to powiem wam tak, że ona po jakichś 300 kilometrach w tym deszczu zaczęła szwankować i najzwyczajniej w świecie zaczęła gubić głos. Już nie ma szumu, tylko jakieś takie trzaski. Dlatego też dużo rzeczy tutaj powycinałem, popodkładałem muzykę, bo po prostu nie dało się tego słuchać. Później jak coś mówiłem, no to na tej stacji poprzedniej, co byłem, to już słyszeliście, że coś jest nie halo. A tak w 3/4 drogi na tym odcinku obraz wysiadł i mówię, no jest zalana, nie? I mówię, no jak, wodoszczelna i zalana, co jest grane? I tak naprawdę przez 1,5 dnia musiałem przesłużyć i wróciła do żywych, ale mówię, nie wiem co się stało. Była pozamykana z każdej strony, nie było żadnej jakiejś szczeliny czy coś, bo specjalnie to jeszcze oglądałem, no ale no niby odporna, taki numer tutaj wywinęła, więc trochę mi materiału uciekło. Na szczęście coś tam się udało uratować też z karty. Także taka uwaga a propos wodoszczelności sprzętów na wyjazdach. Ciągle pada, asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu zapieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszo. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokną psy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się z nosa. Liście klonu się zatrzęsły wielkim wodem. A ja chodzę i nie straszna ni wikura, ani piorun, który trafił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. Ciągle pada, nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się z nosa. Liście klonu się zatrzęsły wielkim wodem. A ja chodzę i nie straszna ni wikura, ani piorun, który trafił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic.
Hey, can I get a coffee with milk? Coffee, yes, take away coffee. Here. Large or small? Large fish. And? Okay. It is. Then lactose-free cream and Okay. this is milk. Okay. Okay, how much? €3. Chociaż mu zadał radę. A tutaj jakieś gęby miejscowych dzwonów. Muszę sprawdzić, co tu później w ogóle gdzie byłem. Tak zjechałem totalnie nieplanowo. A w sklepiku wszystko w dzwonkach. Cały sufit, ozdoby w oknach. Nawet szklanki w postaci dzwonku były. Teraz kurwa patrzcie, gdzie mnie mapa Google'a wywiodła. Jeszcze w deszczu. Jest taka droga. Mam po prostu offroad gratis. Serio. Już są komary tu. 15 km tego offroadu. Jadę, mnie komary zderzą. Kurwa. 15 km. Tak uważaj. A ten offroad, taki nieplanowany, ale co się okazuje, w Finlandii oni mają takie drogi. I to są takie odcinki nawet nie zaznaczone na mapie Google'a. Wygląda to jak normalna droga asfaltowa, a się okazuje na gruntowa. I jak widzicie, ona jest całkiem dobrej jakości. Tak jak tutaj na filmie, że pomimo deszczu i tego piachu, no to ta woda nie stoi, nie ma jakichś tam wielkich dziur i jedzie się w miarę normalnie, na początku ostrożnie, wiadomo, tam 30-40 km, bo musiałem wyczuć, o co chodzi, jak to się zachowuje. Zresztą nie mam kostkowej opony, tylko zwykłą drogową. No ale pójdzie do 60-70, spokojnie tam sypałem, nawet pod 100 momentami, się poczułem pewnie. Natomiast jak później z jednym Finem gdzieś tam pogadałem na jakiejś stacji, no to się okazało, że to są normalne odcinki drogowe. I ten piach jest zmieszany z cementem. I co najlepsze, że oni 3 razy do roku puszczają taką maszynę na te odcinki, która zbiera ten cały piach, miesza na nowo z cementem i z tyłu od razu ubija. I oni taką drogę tam rzędu 30 km są w stanie w ciągu 2 dni przerobić na nowo, puścić do użytku. Dlatego teraz nie jestem tak zaskoczony, czemu ona tak dobrze wygląda, no bo może w filmie tego nie widać, a wyprzedzały mnie samochody osobowe, jakieś ciężarówki i tam 2 razy tiry mi wyprzedzały, co po 90 na godzinę normalnie sypały i się nie przejmowały. Więc te drogi normalne są traktowane tak jak użytkowe i ten cały odcinek, tak jak mówię tutaj 15 km, ale on miał 38, a później drugi taki napotkany, co miał 17 km, więc jest to u nich całkiem normalne. Ale nawet takim Kawasaki Ninja 1000 SX na zwykłych oponach dało radę przejechać bez jakichś tam większych problemów, niespodzianek. Czasami gdzieś tam tyłek uciekał, gdzieś tam był większy jakiś rowek z wodą, ale naprawdę nie ma się czym przejmować. Jakby była sucha droga, aby miał kostkową oponę, tutaj pełna dzida mi się w ogóle nie przejmował. Oczywiście trzeba uważać na zwierzynę, no bo tutaj zawsze może wyskoczyć, to jest taki już typowy PNLAS. Także rozsądek zawsze gdzieś tam z tyłu głowy trzeba mieć. I'm just an old simple man from the country. I'm still running these dirt roads with bare feet. I got my old bulldog right beside me. I'm still riding with the breeze. I'm feeling pretty good, a cracker can't complain. Besides this crazy ass world we're living in today. They say good times are behind us, stuck living blinded. Don't listen to half of what you hear, they just lying. I'm still riding, I'ma keep doing what I do. Always stay true, cause I got nothing else to prove. I've been there for my family, had to get it for
my kids. I always put them first, don't give a damn about the biz. I ain't all about the shine, don't give a damn about the fame. And if you worry about tomorrow, it will put you in the grave. And I damn sure ain't the best, but I damn sure ain't the worst. And I always been a rebel, and I've been that way from birth. You got to take the good with the bad when it happens. I just tried to make a living out of rapping. What's happening? Still got my spit cup and napkins. Looking through the rear view as time keeps on passing. I'm just an old simple man from the country. I'm still running these dirt roads with bare feet. I got my old bulldog right beside me. I'm still riding with the breeze. I'm just an old simple man from the country. I'm still running these dirt roads with bare feet. I got my old bulldog right beside me. I'm still riding with the breeze. So them so-called friends, they come and they go. I came a long way, granny, but I got so far to go. Still grinding, staying on everything you told me. I got my money up, but the money makes you lonely. A jeśli chcecie zapytać, dlaczego nie śpię pod namiotem, tylko rozbijam się po kwaterach, hostelach, motelach i hotelach i apartamentach, no właśnie z tego powodu, że ostatnią rzeczą, jaką chcę po jeździe przez cały dzień w deszczu, a ta jazda trwała od minimum 8 do 13 godzin dziennie, to jest położyć się na mokrej trawie, w wodzie, w kałuży, na trawie, w namiocie i z wilgotnymi ciuchami i nie móc gdzie tego przesuszyć. I to główny taki urunek. 2. PESEL mówi o tym, że już nie jestem w kwiecie wieku. No i lubię spać w łóżku, a nie na trawie, karimacie i takich rzeczy. A lubię też ciepło, bo jestem z mazluchem, więc takie były wytyczne do tej mojej podróży. No i zobaczcie, jak po takim dniu, bo to trwało ponad 11 godzin jazdy w deszczu przez Finlandię. Zobaczcie, jak sobie musiałem poradzić z przesuszeniem przemokłych rzeczy, pomimo że to Gore-Tex, pomimo że to przeciwdeszczowe, pomimo że kamera też wodoszczelna, jak to przemokło, jak warunki atmosferyczne wpływają na te wszystkie rzeczy, które macie na sobie. O tym opowiem jeszcze więcej w kolejnym odcinku, ale póki co taka malutka zajawka.